dana modernizacja nie spowoduje konieczności ponownej certyfikacji. Okay. Bo tak może się wydarzyć. Tak? Jeżeli gdzieś można włożyć rękę, to wcześniej czy później to się tam włoży. Okay. Tak? Jakby chciał powiedzieć o tych zagrożeniach takich troszkę w sposobie myślenia. I to jest to, co ja widzę najczęściej i to, co przeszkadza nam jakby w podejmowaniu decyzji o inwestycji w bezpieczeństwo maszynowe. Jakikolwiek powód przerwy w produkcji jest już odczuwany ekonomicznie. Dla mnie istotna to jest edukacja. Edukacja jest najtańszą w moim przekonaniu formą prewencji. Safety Sessions. Dzień dobry, nazywam się Maciej Skwierz, a to jest Safety Sessions. Pierwszy na polskim YouTubie podcast o bezpieczeństwie skierowany bezpośrednio do szefów produkcji. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Lewandowski. Cześć Marcin. Cześć Maciej. Marcin od 18 lat prowadzi firmę Tech System, która specjalizuje się w bezpieczeństwie maszyn. I dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, co szefowie produkcji, co dyrektorzy zarządzający firmami produkcyjnymi powinni wiedzieć o bezpieczeństwie maszyn, tak aby produkować bezpiecznie, wydajnie. Marcin, jak to widzisz? Myślę, że szef fabryki czy dyrektor zakładu powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, po co mu bezpieczeństwo maszyn i po co w ogóle o tym ma myśleć. Tych powodów ja spotykam bardzo wiele, w zależności od tego, jak duży jest zakład. Czasami są to po prostu powody społeczne, czyli po prostu nie chcemy tego, żeby pracownicy wracali do domów z jakimiś tam kontuzjami. W innych zakładach są to powody ekonomiczne. Tak? Jeżeli mamy dużą produkcję i duży wolumen produkcji, to często przerwy spowodowane wypadkami powodują, że wynikają z tego poważne straty. Jeżeli na przykład mamy przemysł automotive, tak, w którym jest produkowanych na przykład 500 samochodów w ciągu dnia, to tam jakikolwiek powód przerwy w produkcji jest już odczuwany ekonomicznie. Dodatkowo mogą być powody wizerunkowe, tak? Czyli chcemy, żeby nasz zakład był tak zwany odpowiedzialny społecznie, żebyśmy byli atrakcyjnym partnerem dla naszych czy współpracowników, czy pracowników, czy naszych kooperantów. I też ta statystyka wypadkowa na pewno na to wpływa. Natomiast często spotykam też takie postawy, tak, gdzie dyrektorzy pytają nas nie jak, tylko po co. I to jest ten moment, żeby im to powyjaśnić i szukać tych powodów, dla których powinni to robić. Też czasami przychodzą mi do głowy takie powody zewnętrzne, tak? Czyli na przykład zakład jest przejmowany przez inny większy zakład i przejmuje inną kulturę techniczną, inną kulturę organizacyjną i to powoduje to, że nagle dyrektorzy myślą o tym, żeby poważnie zabrać się za ten element biznesu, czy element produkcji. No i niestety czasami są to też takie powody, które wynikają z jakichś zdarzeń, tak? Albo wypadkowych, albo jakichś kontroli, czy innych tego typu sytuacji, które powodują motywację do tego, żeby coś tutaj dalej robić w tym kierunku. W firmie produkcyjnej najczęściej mamy od kilkudziesięciu do kilkuset maszyn. Z Twojego doświadczenia, jakie zagrożenia widzisz najczęściej, spotykasz w firmach, które odwiedzasz? Znaczy ja bym w ogóle jakby chciał powiedzieć o tych zagrożeniach takich troszkę w sposobie myślenia. I to jest to, co ja widzę najczęściej i to, co przeszkadza nam jakby w podejmowaniu decyzji o inwestycji w bezpieczeństwo maszynowe, bo na przykład spotykam taką postawę, na przykład co złego to nie u mnie, tak? Czyli zakładamy, że akurat u nas to się nic nie wydarzy i jesteśmy wolni od takich sytuacji, bo zazwyczaj tego typu sytuacje zdarzają się u kogoś innego. Tak? I dopiero jeżeli usłyszymy gdzieś tam w naszej okolicy albo w naszym może branży tak naprawdę, że coś się wydarzyło, mówimy być może mnie to też dotyczy. Więc to jest takie zagrożenie, które ja widzę w podejściu jakby do tych zagadnień, czyli po prostu w takiej naszej ludzkiej w sumie cesze, że rzeczywiście zakładamy, że to nie jest nasza sprawa. Dodatkowo to, co też widzę, to takim zagrożeniem jest to, że troszkę nie mamy świadomości odpowiedzialności, za co odpowiadamy. Tak? Odpowiedzialność jest czymś, co ma tak naprawdę imię i nazwisko. To nie jest odpowiedzialność firmy, to jest odpowiedzialność konkretnej osoby i dlatego też może tak być, że i czasami jest to po prostu ignorowane. Tak? Jak mówimy o tym na szkoleniach, to i mówimy, hej, spójrzcie w wasze angaże, że na pewno to nie jest wasza sprawa, to nagle parę osób tam blednie i sobie przypomina, że może rzeczywiście jest
ma tam jakąś odpowiedzialność i być może powinna bardziej się tym tematem zainteresować. I jeszcze takie zagrożenie, które widzę, to też no, brak wystarczającej wiedzy na temat bezpieczeństwa, co na przykład wychodzi podczas odbiorów maszyn, podczas odbiorów modernizacji, ale o tym to też być może ten temat będziemy w stanie dzisiaj bardziej rozwinąć. W kilku rozmowach z szefami produkcji usłyszałem takie stwierdzenie, no okej, Maciej, ale skoro mam maszynę, maszyna ma tabliczkę znamionową, mamy dokumenty, no to przecież wszystko jest w porządku, to jest odpowiedzialność producenta, jak się coś stanie, a nie moja. Jak byś to skomentował? Ja może się posłużę pewnym przykładem. Załóżmy, że jak tutaj siedzimy, tak, położymy na tym stoliku parę złotych i postanowimy wybudować fabrykę samochodów. Tak? I wiadomo, że żeby ten samochód mógł trafić do salonów, musi spełniać pewne wymagania techniczne, między innymi wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Musi mieć hamulce jedne i drugie, musi mieć światła z tyłu czerwone, z przodu jasne i tak dalej. Natomiast, żeby to potwierdzić, ten samochód musi mieć homologację, którą wyda jakiś zewnętrzny organ. Natomiast jeżeli będziemy kupować maszynę, która nam służy do tego, żeby ten samochód wyprodukować, upraszczając troszkę ten temat, ta maszyna też musi mieć określone wymagania techniczne i dotyczące bezpieczeństwa samej produkcji. Natomiast tutaj musimy polegać wyłącznie na deklaracji producenta, dlatego że nie ma takiego prawnego obowiązku, żeby ktoś zewnętrzny to zweryfikował. Więc jeżeli mamy producenta, któremu ufamy, który jest wiarygodny, który przeprowadził u nas wiele projektów, możemy zaufać, że wszystko będzie ok. Tak? Natomiast jeżeli przetarg wygrywa firma najniższą ceną, która i dostarcza najtańsze maszyny, być może nawet gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, no to już włączałaby się jakaś lampa taka ostrzegawcza, żeby rzeczywiście to sprawdzić. Tak? Bo to jest taki powiedzmy sobie obszar, który nie wpływa za bardzo na produkcję, który rzeczywiście nie wpływa na efektywność produkcji, nie wpływa na jakość produkcji, ale ma zadziałać wtedy, kiedy jest potrzebne. Tak? I tego często nie jesteśmy w stanie zweryfikować przy odbiorze samodzielnie. Dlatego uważam, że jakby i to pokazuje też moje doświadczenie, że samo CE na maszynie nie wystarcza do tego, żeby uznać maszynę za całkowicie bezpieczną. Mało tego, my odpowiadamy za to, żeby ta maszyna była bezpieczna jako pracodawcy. Ponosimy odpowiedzialność z kodeksu karnego, z kodeksu pracy, nawet nie już za sam wypadek, tylko za stworzenie zagrożenia dla pracownika, a możemy taką maszyną takie zagrożenie właśnie stworzyć. Tak? I tak powiedziałem, nie ma nikogo, kto to weryfikuje, więc to jest niestety, ale przestrzeń do jakichś tam nadużyć, które mogą występować i które często występują, bo gdyby tak nie było, to przez 18 lat nie miałbym co robić prawdopodobnie. Więc to są te zagadnienia, na które trzeba wziąć pod uwagę. I to chciałbym podkreślić, że nie zawsze jest tak, że znak CE na maszynie oznacza jej i gwarantuje jej bezpieczeństwo. To Twoja wypowiedź może teraz u naszych słuchaczy wzbudzić takie przekonanie, taką myśl, jadę właśnie do firmy, słucham tego nagrania i przecież u mnie jest kilkadziesiąt lub kilkaset maszyn. Nie mam pewności, czy wszystkie są zgodne, czy wszystkie są na pewno bezpieczne. W takim razie, co taka osoba, taki słuchacz powinien zrobić, jakie pytania powinien zadać i komu, żeby upewnić się, że u niego w zakładzie wszystko gra? Myślę, że i to często sugerujemy w takich przypadkach, my na przykład robimy taką weryfikację maszyn, tak? Czyli robimy taką inwentaryzację, można powiedzieć, wszystkich maszyn, które są w zakładzie i próbujemy je wstępnie ocenić, na ile one spełniają wymagania, na ile nie, na ile są bezwzględnym zagrożeniem dla operatorów czy serwisu, na ile mogą pracować dalej, na ile powiedzmy sobie to prawdopodobieństwo wypadków jest niewielkie. Więc ja bym zaczął zawsze od takiej inwentaryzacji, czyli od uświadomienia sobie, na czym stoimy, jaki jest ten punkt wyjścia, z którego startujemy. Teraz, jeżeli okaże się, że coś tutaj jest do poprawy, tak, i rzeczywiście to możemy sobie w drugiej kolejności określić, gdzie chcemy dojść z tym wszystkim. Tak? Czyli jeżeli mamy zakład, który ma załóżmy 500 maszyn, tak, które i połowa z nich nie spełnia wymagań, i to już widzimy przy pierwszym przeglądzie takim, już na pierwszy rzut oka nawet, możemy sobie się zastanowić, gdzie chcemy z tym wszystkim być i kiedy. To kiedy znowu zależy od tego, jakie mamy zasoby. Tak? No wiadomo, że nikt nie zamknie fabryki na pół roku od razu, po to, i nie wyda na to parę baniek, żeby dostosować te maszyny do wymagań. Więc zawsze sugeruję, tak? Zróbmy pierwszy krok, określmy, gdzie chcemy być, określmy, gdzie jesteśmy w tej chwili, określmy, jakie mamy zasoby ludzkie, finansowe i spróbujmy krok po kroku
według kryteriów zagrożeń, które te maszyny stwarzają, poprawiać to bezpieczeństwo w fabryce. I tak to się najczęściej dzieje, tak żeby to rzeczywiście nie bolało jakoś finansowo, żeby rzeczywiście mogło to funkcjonować, tylko że znowu wracamy do punktu jakby pierwszego naszej rozmowy, po co to robić. Nie? Jeżeli nie mamy dobrego po co, to wtedy często takie plany gdzieś tam wchodzą do szuflady i nie są podejmowane. A gdy odwiedzasz polskie fabryki, obserwujesz maszyny, ten park maszynowy czasami jest podobny, czasem są to zupełnie inne technologie, ale być może pewne problemy pojawiają się w wielu firmach. Jeśli tak, to jakie to są typowe top 3 powiedzmy ryzyka czy zagrożenia, które obserwujesz w polskich firmach? Znaczy te zagrożenia, które ja obserwuję, to tak jak powiedziałem, tak, słaba edukacja i słabe, często, może nie, to się już w ogóle poprawia, tak, ale też często to, co widzę i tym zagrożeniem, które ja widzę i tym problemem, który jest, to że rzeczywiście, że nawet edukacja nie jakaś tam, powiedzmy sobie, wymyślna, tak, ale taka edukacja, która pozwala nam zauważać rzeczy w fabrykach, które widzimy codziennie, ale ich nie zauważamy. Nie? Ja sobie mam taki teraz przykład, przyszedł mi do głowy. 100 lat temu, jak robiłem prawo jazdy, tak? Było takie pytanie na egzaminie, był sygnalizator, a na nim było żółte światło. I pytanie było, które będzie następne. Tak? I my widzimy ten sygnalizator codziennie, nie ma po parę razy, po parę dziesiąt razy, ale odpowiedź nie jest od razu taka oczywista. Nie? Dlatego też często ludzie chodzą po swoich własnych fabrykach, są tam 20 lat i nie widzą zagrożeń. Byłem też w takiej fabryce, która, no taki przerzucał drzewa, tak, gdzie były piły, gdzie było wszystko na wierzchu, gdzie były duże prędkości, duże ciężary tam były przynoszone, tak? A człowiek, który mnie oprowadzał, zapytał mnie, co tutaj widzę niebezpiecznego. Więc to są te elementy, które należy gdzieś tam, powiedzmy sobie, edukować, poprawiać, żeby rzeczywiście zauważać te rzeczy, które mogą być niebezpieczne. To jest takie zagrożenie, które tutaj widzę na pewno, że jest taka, powiedzmy sobie, rutyna też, tak? To jest jakby kolejny element, który jest powiązany troszkę z tym pierwszym. Wiadomo, że jeżeli słyszymy o wypadkach, to najczęściej słyszymy różnych, nie tylko w fabrykach, tak? Ale nie wiem, w wypadkach pilotów, w wypadkach na drogach, tak? To nie są początkujący kierowcy, tak? To nie są początkujący piloci, to nie są początkujący skoczkowie spadochronowi. To są ludzie, którzy mają parę tysięcy skoków, ileś tam godzin lotów, albo są doświadczonymi kierowcami, albo wręcz instruktorami. I ta rutyna gdzieś tam może czasami gubić, a do tego jeszcze się nakłada ten taki nasz sposób myślenia, żeby wykonywać rzeczy możliwie niskim kosztem energetycznym. Bo ja nie wierzę, że operator, który mostkuje zabezpieczenie, tak, on to robi w swojej woli po to, żeby siebie skrzywdzić, tak? On robi to po to, żeby wykonać swoją pracę szybciej, efektywniej i lepiej, tak? Bo to jest jego myślenie i do tego jeszcze zakłada, że oczywiście jemu co złego to nie umie, tak? I to jest ten chyba problem, który taki powiedziałbym mentalny trochę, który jest i z którym my się często spotykamy. Czyli mówisz o tym, że pierwszy krok to jest edukacja kadr po to, aby osoby na różnych stanowiskach potrafiły rozpoznawać ryzyka związane z bezpieczeństwem maszyn. Zgadza się. Krok pierwszy, czyli sfera ludzka omówiona. A teraz spójrzmy na firmę z perspektywy technicznej i na maszyny. 2-3 przykłady dla naszych słuchaczy najczęściej pojawiających się problemów, które nie są takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, tak? Jeżeli gdzieś można włożyć rękę, to wcześniej czy później ktoś ją tam włoży. Okay. Tak? I to jest to, co ja widzę na co dzień. Tak? Są jakieś otwarte elementy ruchome, które działają szybko, które przynoszą duże obciążenie, albo nawet mniejsze. Tak? I ludzie, którzy przychodzą obok tego nie zauważają, ale wystarczy jakaś, nie wiem, chwila zagadania, chwila rozmowy, chwila zamyślenia i rzeczywiście można się o to oprzeć i później mam telefon, który mówi o tym, że jest jakiś problem i tutaj komuś, nie wiem, wciągnął rękę, włosy albo cokolwiek. Też przypomina się mi się taka rozmowa z właścicielem, prezesem jednej ze znanych polskich marek, nie chcę tutaj mówić nazw, ale była taka rozmowa, gdzie prezes tej firmy nawet nie chciał nikogo na szkolenie wysłać, dlatego że twierdził, że u nich od 30 lat nie było wypadku. Więc zakładał, że nie będzie. I w pewnym momencie do mnie zadzwonił i powiedział: Panie Marcinie, nie wiem, jak to się stało, ale mam tutaj taką sytuację, jest prokurator, chodzi gość bez ręki, proszę przyjechać najlepiej wczoraj. I od tego momentu żeśmy przerobili wszystkie maszyny po kolei, tak, które tam były, a zakład był taki, że ja tam się osobiście bałem chodzić i wkładałem ręce do kieszeni,
żeby rzeczywiście wracać z dwoma rękoma na kierownicy, a nie jedną tam na kierownicy, a drugą w worku. Więc to są te zagrożenia, tak? I jeżeli jeszcze mówilibyśmy o tych technicznych, które są, to oczywiście to są takie najprostsze rzeczy, tak? To są mostkowane jakieś zabezpieczenia, to są ściągane osłony, które na pytanie, dlaczego jest ściągnięte i jak długo, to ściągnęliśmy pół roku temu, bo nam przeszkadzała w procesie produkcyjnym. Być może jest tak, że już jest w tej chwili, są nowe technologie, które pozwalają pracować bez tych osłon, a zachować bezpieczeństwo. Maszyna ma tam 20-30 lat i można się temu przyjrzeć i można zrobić wiele rzeczy, które nie kosztują dużo, a poprawiają znacząco to bezpieczeństwo i to są takie rzeczy, gdzie już budżet pęka, ale można coś jeszcze zrobić i znacząco tutaj poprawiać tą sytuację. To poruszmy na koniec jeszcze jedną rzecz. No, z jednej strony rynek wymusza na nas optymalizację, doskonalenie produkcji. Z drugiej strony ambicje, konkurencyjność powodują, że firmy reorganizują procesy, doskonalą maszyny, przyspieszają proces produkcyjny, bo jest to potrzebne, rozumiemy to. Natomiast tego typu zabiegi również mają ukryte ryzyka, które wiążą się z bezpieczeństwem maszyny. Co byś powiedział szefowi produkcji, który jest właśnie zaangażowany w projekt optymalizacji maszyn, doskonalenia procesu produkcyjnego? Na co powinien uważać? Dobrze zauważyłeś, że to przede wszystkim powinno się opłacać, tak? Bo po to robimy, żeby to rzeczywiście przynosiło konkretne efekty finansowe i żeby to nie było tak jak z korkami w mieście, jak to mówią, że one się nie znikają, tylko się przesuwają w inne miejsca na skutek różnych modernizacji sieci drogowej, korki po prostu się przesuwają. Tak samo tutaj. Może być tak, ja też nie jestem zwolennikiem powiedzenia safety first paradoksalnie, tak, mimo swojej profesji. To powinno być production first i rzeczywiście po to kupujemy maszyny, po to robimy modernizację, żeby to przynosiło konkretne efekty finansowe i żeby to było efektywne. Więc pierwszą rzeczą, którą szef produkcji powinien zapytać przy modernizacji, czy na pewno gdzieś to się tam nie przesunie, ten problem w inne miejsce, tak? Jeżeli nawet przyspieszymy proces w danym miejscu. Ale jeżeli już to mamy z głowy, tak? I to mamy wyjaśnione, na pewno zapytałbym, czy dana modernizacja nie spowoduje konieczności ponownej certyfikacji. Okay. Bo tak może się wydarzyć, tak? I to najczęściej bierze się wtedy, jest takie wymaganie, kiedy zmieniamy przeznaczenie maszyny, kiedy zmieniamy prędkości, kiedy zmieniamy zagrożenia, czy kiedy w jakiś tam sposób powodujemy, że po prostu ta maszyna staje się bardziej niebezpieczna. I teraz, jeżeli tak to wygląda, to czekamy na wyjaśnienie osoby, która prowadzi ten projekt. Jeżeli to wyjaśnienie jest przekonujące, to jeszcze dopytałbym, na jakiej podstawie tak sądzisz, tak? Dlatego, że to nie zawsze jest oczywiste, tak? Nie zawsze jest oczywiste, żeby uznać, że maszyna albo dana modernizacja wymaga ponownej certyfikacji lub jej nie wymaga. Dlatego temu się należy przyjrzeć, w moim przekonaniu, i też spróbować do tego podejść. Jeszcze druga w tym wszystkim jest element, który też często to spotykam. Zlecamy integratorom modernizację części linii. Ta modernizacja może skutkować tym, że musimy ponownie certyfikować całą linię. Natomiast jeżeli zwracamy się z tym tematem do integratora, który robił tą modernizację tego fragmentu linii, on mówi, ja nie mam w swoim kontrakcie tego, żeby robić modernizację całej linii, żeby robić certyfikację całej linii. No i pojawiają się niezręczne sytuacje, bo to wtedy spoczywa na użytkowniku. Mamy formalnie nową maszynę i robi się cała masa kłopotów, więc zanim przystąpimy do tej modernizacji, to jest tak jak z moją księgową. Ona mówi mi, panie Marcinie, zanim pan coś kupi, pan do mnie zadzwoni, nie? Więc zanim tutaj coś zmodernizujemy i zanim wykonamy jakiś pomysł na wydanie pieniędzy, spróbujmy to skonsultować, jakie to ma skutki prawne, jakie to ma skutki techniczne, tak żeby rzeczywiście gdzieś tam nie było sytuacji niezręcznej. Marcin, to czy z tego, co powiedziałeś, można zrozumieć, że przy optymalizacjach, modyfikacjach parku maszynowego szef produkcji, czy w zasadzie szef zakładu produkcyjnego może z prawnego punktu widzenia stać się producentem maszyny? I nie chodzi mi o sytuację, że jego dział techniczny produkuje nową maszynę, tylko ta sytuacja dotyczy maszyny już użytkowanej, kupionej z rynku. Jak najbardziej. Jeżeli zmienimy przeznaczenie maszyny, w wyniku modyfikacji, tak? Jeżeli wprowadzimy tak zwaną głęboką modyfikację, która zmieni zagrożenia dla tej maszyny, tak? To rzeczywiście w takiej sytuacji jesteśmy, tak? I też nie jest to jakiś temat nie do przejścia, tak? To są też pewne reguły, które trzeba wykonać, żeby tym procentem się stać rzeczywiście i wszystkich formalności dopełnić. Natomiast tak rzeczywiście może być i rzeczywiście z punktu widzenia prawnego po modyfikacji maszyny możemy stać się z formalnego punktu widzenia jej producentem.
I wtedy dochodzą nowe obowiązki, o których powinniśmy pamiętać, obowiązki prawne, formalno-prawne głównie. Który normalnie musi spełnić integrator, tak? Tak. Ale tutaj jesteśmy jednocześnie w tej sytuacji i producentem, i integratorem, producentem i użytkownikiem maszyny, który i jakby te obowiązki się w tym momencie nachodzą i musimy wszystkie wypełnić. Chociaż, tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żebyśmy się tego bali jakoś specjalnie, bo to są pewne rzeczy, które po prostu trzeba wykonać, które i tak w zasadzie powinny być wykonane z punktu widzenia bezpieczeństwa i formalnego, i technicznego dla operatorów. Spróbujmy zatem podsumować naszą rozmowę, tak aby nasi słuchacze mogli zapamiętać bądź zapisać w notatniku 3 punkty w zakresie bezpieczeństwa maszyn, które mogliby potem omówić u siebie w firmie na spotkaniu. Co to by było? Ja myślę, że pierwszym punktem, który jest najważniejszy i który chciałbym, żeby zostało słuchaczom po tej rozmowie, to jest stwierdzenie, że CE nie gwarantuje bezpieczeństwa, nie jest gwarancją bezpieczeństwa maszyny. Tak? I teraz dalej, jeżeli im mniej znany dostawca, im większe kryterium ceny w postępowaniu przetargowym czy ofertowym, tym bardziej sprawdziłbym jakby tą sytuację nawet przy odbiorze. Tak? Tym bardziej weryfikowałbym tę maszynę przy odbiorze. To tak samo, słuchajcie, jak kupowanie mieszkania. Tak? Często bierzemy eksperta, który sprawdzi nam tam wszystkie rzeczy i powie i zauważy to, co my widzimy, ale nie zauważamy. Typu tam różne poziomy podłóg i tak dalej. Tak? To, co może rzeczywiście wychwycić. Druga rzecz, która jest tutaj dla mnie istotna, to jest edukacja. Edukacja jest najtańszą w moim przekonaniu formą prewencji. Dlatego, że ja powiem też z góry, jeżeli do nas przyjeżdża klient na szkolenie, tak, to na pewno nie dostanie wiedzy, która pozwoli mu zweryfikować każdą maszynę i zrobić audyt dowolnej maszyny w przemyśle, bo to są 2 dni. No musielibyśmy zrobić być może dwuletnie studia, żeby tak to mogło wyglądać. Ale na pewno nauczymy go myślenia, nauczymy go zauważania różnych rzeczy, które są niebezpieczne i nauczymy go właściwego podejścia do tego tematu i takiej trochę wrażliwości na te elementy i damy mu źródła czerpania wiedzy, jeżeli chciałby tę wiedzę rozszerzać. I trzecią rzeczą, którą uważam, że jest też istotna, to jak to mówią ci, którzy grają w totolotkę, tak? Mam takiego znajomego, który regularnie gra i nigdy nie wygrywa, tak? Mówię, dlaczego ty w to grasz? On mówi, dlatego, że czasami, bo ktoś musi wygrywać, bo ktoś musi w końcu wygrać. Więc ja to trochę sparafrazuję i niestety jest tak w tej statystyce wypadkowej, że co byśmy nie robili, ktoś czasem musi przegrać. Ja bym dążył do tego, żeby zachęcał naszych tutaj słuchaczy, żeby, jeżeli już ktoś musi przegrać, to przynajmniej nie na naszym boisku. Tak? Więc zróbmy wszystko, żeby na naszym boisku, w naszej fabryce tych przegranych nie było. Tak? A mamy dużo możliwości, żeby tak było. Czyli powiedziałbym tak, od końca, przede wszystkim fokus na ten temat. Tak? Zadanie pytania, czy nasze maszyny są bezpieczne? 2, czy nasza kadra jest odpowiednio wykształcona, aby rozpoznawać i przewidywać zagrożenia związane z maszynami? I ostatni punkt, czy nasi partnerzy, którzy nam kiedyś sprzedali maszyny, bądź nasi integratorzy, którzy pomagają nam te maszyny optymalizować, mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by wziąć pod uwagę na etapie projektu wszystkie zagrożenia? Tak jest, pewnie się zgadzam. Tak bym do tego też podszedł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Na koniec mała dogrywka. Jeżeli to, co dzisiaj usłyszeliście, wydało się interesujące, to włączcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, aby być na bieżąco z tym, co publikuję na kanale Safety Sessions. Do usłyszenia. Podcast Safety Sessions można oglądać i słuchać na YouTube oraz na Spotify. Publikujemy nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Lista już opublikowanych i dopiero zaplanowanych sesji jest dostępna na oficjalnej stronie podcastu safetysessions.info. Można tutaj przeczytać pełną transkrypcję każdej sesji, wyszukać odcinki poświęcone interesującemu nas obszarowi bezpieczeństwa pracy, poznać tematy zaplanowanych sesji oraz zapoznać się z zaproszonymi ekspertami. Linki w opisie.